Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj, skoro tu już jestem, to sobie też pomyślałam, że porównamy sobie 25, jakie są w moim obecnie posiadaniu, czyli 25 Olympusa. Mamy 25 TT Artisan F2, proszę bardzo. I na aparacie zapięta jest 25, 23, przepraszam, TT Artisan ze światłem 1.4. I zaczniemy sobie od takiego kadru tu. Ja każdy spróbuję zrobić bardzo podobnie, na tych podobnych ustawieniach. Ustawię sobie też ISO może na stałe, żeby tutaj nie oszukiwać. Jakie my tu mamy światło? Powiedzmy, że ISO będzie 400 na każdym zdjęciu. Bo tak tu damy szansę stabilizacji i wszystkiemu innemu. Więc tak, mam ISO 400, mam F4 ustawione na TT Artisan 23 i stoję idealnie nad, nawet tak może się oprę, nad tym, tutaj widzicie Państwo jest mostek i ja opieram sobie nadgarstki o tą mokrą poręcz tego mostka, żeby kadr był mniej więcej taki sam. To zobaczycie Państwo też kąt jaki jest. Jesteśmy w profilu neutral. Ja też rawy później też zobaczę, ale na razie jesteśmy w profilu neutral i robimy pierwsze zdjęcie, fokus na nieskończoność, TT Artisan 23, to było F4, a teraz zobaczymy sobie na najbardziej otwartej przysłonie, czyli F2. Tak, ostrość mamy ustawioną dokładnie tak samo. Przepraszam, F1.4 to jest najbardziej otwarta przysłona, a nie F2, rzecz jasna. To zobaczmy sobie na F1.4. I ostatnie zrobię na F2, ponieważ wszystkie obiektywy, które będziemy testować, mają właśnie przysłonę F2 też. OK. Mamy sobie 3 takie zdjęcia. To było TT Artisan 23 mm. To teraz go sobie podmienię na 25. Tu Państwo musicie troszkę wytrzymać ze mną, bo teraz zrobimy podmiankę obiektywu. 23 ląduje w torbie, a 25 mokro. Przypinamy. Rzecz jasna muszę sobie zmienić ustawienie zaraz w aparacie, żeby aparat nie szalał ze stabilizacją. OK, mamy 25. To jeszcze tylko sobie szybko w ustawieniach zmienię, że to 25. Dobra, mamy to. No i taki sam kadr, opieram nadgarstki sobie o co? O tą poręcz. F4. Nieskończoność, no tu mam trochę łatwiej z nieskończonością, bo mam ją już ustawioną na tak zwanym hard stop. Dobra. I pierwsze zdjęcie na F4. I drugie zdjęcie na F2. Proszę bardzo. Ciach. To mamy 2 zdjęcia tymi TT Artisans. To teraz przełączę się na Olympuska. To odpinamy kolejny obiektyw. Ciach. O ludzie. Te TT Artisan, one tak mocno siedzą, drodzy Państwo. Jak kupicie sobie ten obiektyw, to się nie zdziwcie. One mocno siedzą. Dobra. TT wskakuje do torby. I bierzemy Olympuska. Chodź Olympus, ciach. Dobra. Olympus zapięty. Tu się przełączymy na tryb preselekcji. I jedziemy. Najpierw było co? Najpierw było F4, prawda? Proszę bardzo, F4. F4, no tutaj mamy ten plus, że mamy autofokus, prawda? O, autofokus, który nam się na przykład teraz męczy, drodzy Państwo. Bo ja tu jeszcze mam pokoncertowe ustawienia. To jeszcze sekundkę. Pojedyncze, bardzo proszę.
I bardzo proszę matrycowy pomiar. O, teraz jest wszystko ok. Dobra, to było F4. To teraz sobie zróbmy F2. To jest F2 i F1,8. Ciach. To na pewno najbardziej fascynujący był test pod słońcem. Drodzy Państwo, o ludzie, jak pięknie. Dobra, to teraz chwila dla reportera, bo tu jest, no jakie kolory, drodzy Państwo, jacie. Przepięknie jest. Kocham jesień, drodzy Państwo. Jesień jest najpiękniejszą porą według mnie. Również ze względu na te właśnie wszystkie mgły, nie mgły. Jest to po prostu super. Dobra, ja mam Państwa dalej zaczepionych na aparat. Mam nadzieję, że stabilizacja kamerki daje radę. Idziemy sobie teraz gdzieś, żeby zrobić sobie test najbliższego ostrzenia. Ale tak myślę, że pójdziemy sobie gdzieś, gdzie mamy piękne już światło, bo to nam też pomoże. Drodzy Państwo, to w tym momencie nie jest element testu, ale zobaczcie, jak jest pięknie. Po prostu jest przepięknie. Słońce się przebija, mgła tutaj sobie, no bajka. Po prostu bajka. Dobra, drodzy Państwo, to tu mogę Państwu pokazać, jak one się pod słońce zachowują. Mam przysłonę 5.6. Strzelam prosto w słońce. Ja mam nadzieję, że Państwo coś w ogóle będziecie widzieć na wideo. I teraz mamy Olympusa, przysłona 5.6. Teraz, drodzy Państwo, mamy TT Artisan, przysłona TT Artisan F2, przysłona 5.6. Prosto w słońce. I drodzy Państwo, jesteśmy z powrotem z TT Artisan 23.1.4, przysłona 5.6, prosto w słońce. To jeszcze od razu sobie zrobimy może tutaj test jak najbliższego ostrzenia. To zrobimy to sobie wszystko na przysłonie może 2, żeby one wszystkie miały mniej więcej taką samą przysłonę. I tu ustawiłam sobie na TT Artisan 23 najmniejsze możliwe ostrzenie, najbliższe. Tutaj pokazuję, że to jest 0,2 metra. No i sobie zbliżam mój obiekt piękny i wydaje się, że tu będzie ostro. TT Artisan 23, najniższa albo najbliższe ostrzenie. Ciach. Dobra. Dobra, drodzy Państwo, teraz mamy TT Artisan 25 mm. A Państwo tu nie widzicie, co ja tu strzelam. Ja tu strzelam taką trawkę, o tą. Państwo zaraz zobaczycie na zdjęciach. TT Artisan 25 F2 ISO na wszystkim jest 200. Tu przy okazji będziecie Państwo widzieć, jak te obiektywy rozmywają tło nam ładnie. Dobra, to było TT Artisan 25. Dobra, drodzy Państwo, i ostatnie podejście do naszej trawki. Mamy Olympusa zamontowanego. Olympus 25 mm F. Jakie to miało być? F2, prawda? Dobra. Jesteśmy na F2. Ach, autofokus nie chce mi złapać. To dobra, to zmienimy mu na manualne ostrzenie, żeby było widać. Dobra, jesteśmy na ostrzeniu manualnym. No i coś czuję, że Olympus nam tu najgorzej, drodzy Państwo, wypadnie, wiecie? Jeśli chodzi o te minimalne ostrzenie. A może nie? A może jednak nie. Może jednak kłamałam. O. To by było chyba nasze minimum. Jeszcze nie? O, to jednak może nam Olympus wypadnie lepiej, niż mi się wydawało.
Drodzy Państwo, na tych obiektywach oczywiście jest informacja, jaki jest ten minimalny zakres ostrzenia. I to jest informacja, to też dobrze, warto pamiętać, to nie jest od końca obiektywu, tylko od matrycy informacja, jaka jest minimalna odległość ostrzenia od matrycy. No, drodzy Państwo, wydaje mi się, że Oleg wygrał, jeśli chodzi o minimalną odległość ostrzenia. Tak mi się wydaje, jak patrzę na tył ekranu. TT Artisan wyglądają bardzo podobnie. To jeszcze bym zrobiła, drodzy Państwo, jeden test, tak naprawdę, z tym minimalnym ostrzeniem. Wzięłabym te dwa TT Artisan i na maksymalnie otwartych przysłonach, jaka jest różnica w tym rozmyciu tła. Żebyście Państwo też wiedzieli, czy warto kupić ten 1.4, czy też nie. Gdzie byśmy to sobie zrobili? O, tam mamy takie podświetlone ładnie krzaczki. To nam powinno bokeh też wyjść ładne, tak? Dobrze myślę? Sprawdźmy sobie, czy nam tu bokeh ładne będzie wychodzić. No powinno. Bokeh, flary, wszystko nam tu wyjdzie. Dobra. To może nam się to uda. Tu na tym kamieniu sobie zrobimy taki super, mega naukowy test, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, jednak mała zmiana koncepcji. Jednak sobie postawiłam ten film tu, żeby nam te flary i bliki, znaczy ten film, bo tutaj mam taką rolkę filmu, na której będziemy to próbować, żeby nam te flary i bliki tego nie zrujnowały, które ewentualnie wyjdą. Chcemy tutaj zobaczyć sobie przecież, który z tych obiektywów nam ładniej rozmyje tło. Jesteśmy teraz na TT Artisan 25 mm f2 i robię taki kadr na totalnym środeczku, żeby to było łatwo odtworzyć. Minimalna odległość ostrzenia. Mamy to. Pyk, to było TT Artisan 25. Czy mój aparat wie, że to było TT Artisan 25? Wie, dobra. To teraz sobie przełożę na TT Artisan 23. Na chwilę tu Państwa odstawię. Proszę nie spadać. 25 chowam. 23 montuję. O, 23 nam się dramatycznie zakurzyła. Zaraz mi się zakurzy matryca. I będzie odcinek o czyszczeniu matrycy. Dobra, montujemy 23. I robimy 1,4, drodzy Państwo. Minimalna odległość ostrzenia. Ok. Podobna tutaj kompozycja będzie. A jeszcze chwileczkę aparatowi tylko powiem, że to jest 23. Ok. No to mamy 1,4. Minimalna odległość ostrzenia. Na środeczku mniej więcej. Proszę bardzo. I jeszcze dla porównania zrobimy dokładnie to samo z 25 Olympusa. A co? Dobra, zmieniamy obiektyw. Tu, drodzy Państwo, tylko uczulam, przy każdej takiej zmianie wyłączamy sobie aparat, żeby tu jakiegoś zwarcia na przykład nie było. Ten aparat tutaj teraz balansuje na krawędzi. Państwo tego nie widzicie, bo kamerka jest na aparacie. Ale tak właśnie jest. Dobrze, mamy jeszcze 25 Olympusa. 25 Olympusa nam dojdzie tylko do 1,8. Teraz autofokus już powinien nam zadziałać ładnie. Tu już nie jesteśmy pod słońce. Też na środeczku mniej więcej. Troszkę się muszę oddalić. I co? To jest najbliżej? Jak damy radę? Chyba tak. Dobra, drodzy Państwo. Olympus 25 na 1,8. Ok. To chyba tyle. Jak przyjdę do domu i zobaczę zdjęcia, to wtedy będą jakieś konkluzje sprawy. Konkluzje sprawy, drodzy Państwo.
Tutaj widzimy teraz zdjęcia wszystkie, które były wykonane na F6 i widzimy jaka jest mniej więcej różnica w kącie widzenia. Widać też coś, co się przewija później przez wszystkie zdjęcia, a mianowicie różnicę w ciepłocie tych zdjęć, gdzie Olympus wychodzi najchłodniej. I tutaj to znowu jest powtórzone. Tutaj wszystkie zdjęcia są zrobione na F2, ale zwróćcie Państwo uwagę też w różnicach w ostrości. Olympus jest najostrzejszy, później mamy 25 TT Artisan, a na samym końcu mamy 23. Olympus też najbliżej ostrzu. Jeśli chodzi o te zdjęcia, to znowu nam się pojawia ta różnica w ciepłocie tych zdjęć, ale też widzimy, że jeżeli chodzi o tą bliskość ostrzenia, tutaj znowuż ten TT Artisan 23 nam się udało bliżej jakby go wyostrzyć. To może być kwestia tego, że na poprzednim zdjęciu Olympusem ostrzyłam manualnie, a tutaj wykorzystałam autofokus. Niemniej jednak zwróćcie Państwo uwagę na rozmycie tła. Według mnie różnica w tym rozmyciu tła nie jest jakaś potworna i jakaś ogromna, że od razu widać, który to jest ten 1.4. Wiadomo, że w tym obiektywie, który ma 1.4, ono jest najprzyjemniej rozmyte. On też ma bardzo krótką tą odległość ostrzenia. W związku z czym to rozmycie jest trochę przyjemniejsze i trochę mniej takie nerwowe, bym powiedziała. Ale jak dla mnie, to każde z tych rozmyć jest bardzo przyjemne. W tym TT Artisan F2 tam najbardziej nam się zarysowuje to ogrodzenie, które widzimy w tle. Ale czy mnie to przeszkadza? Mnie to jakoś bardzo nie przeszkadza. W związku z tym ja sobie przy tych moich dwóch 25 i Olympusa i TT Artisan zostanę. Natomiast jeśli by to miał być pierwszy Państwa obiektyw, no to macie tutaj porównane zdjęcia i możecie sami ocenić, które Wam bardziej odpowiadają. Dziękuję Państwu bardzo. Ja tu chyba sobie jeszcze porobię trochę zdjęć, bo jest przepięknie i szkoda by było ich nie porobić. Tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Ja Państwa serdecznie zapraszam do subskrypcji, do polajkowania i do komentarzy. Ja bardzo lubię czytać Państwa komentarze i odpowiadać na nie, więc bardzo mnie cieszy ta interakcja. Do usłyszenia, do następnego. Następnym razem będzie najprawdopodobniej kolejny obiektyw firmy TT Artisan.